Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Dzień dobry. Was niezwykle uprzejmie i serdecznie na naszym kanale. To już trzeci odcinek nowej serii. Obok mnie stoi niezawodna Beata. A obok mnie niezawodny Irek. Wiemy, że może monotematycznie podchodzimy do tematu, ale u nas oczywiście porządków wiosennych ciąg dalszy. Trzeba je zrobić, trzeba je wykonać, więc o tym ciągle mówimy po prostu, bo to jest nasze weekendowe życie na działce. Oczywiście sprawdzimy, jak rosną i w jakiej kondycji są rośliny, te przynajmniej, które pokazały się już w ubiegłym tygodniu, i sprawdzimy, czy jeszcze się może coś wyłania nowego z ziemi. Trochę się martwimy, bo pogoda taka może jest jeszcze trochę chłodna, taka może niezbyt sprzyjająca. Znaczy w ciągu dnia jest jeszcze w miarę, natomiast niestety w nocy potrafią być przymrozki. Jest po prostu chłodno, więc dlatego mówię o tym, że jest trochę niesprzyjająca. I że jesteśmy monotematyczni. I że jesteśmy monotematyczni i mamy nadzieję, że to, co już zaczęło pojawiać się, po prostu nie przemarznie. A no faktycznie jesteśmy monotematyczni, ale no tak naprawdę w tej chwili to co możemy pokazać na działce? Co robimy, prawda? Co ewentualnie właśnie urosło, a robimy oczywiście co? Sprzątamy i to już tak trzeci weekend z rzędu. Grabimy liście. W kółko to samo. Tak. No, monotematyczni, sprzątanie. Nie możemy sprzątanie. się wykopać z liści brzus. No. Ale zauważyłaś, że w tym roku, zauważyłaś, oczywiście, że zauważyłaś, trochę mało czasu poświęcamy na działkę, bo mamy mniej czasu. Dlaczego? No to obydwoje pracujemy, obydwoje prowadzimy takie dosyć aktywne życie pozadziałkowe. Mimo, to- że jesteśmy na rencie, emeryturze, to nadal Tak. pracujemy i trochę mało czasu mamy teraz, ale A to ciągle jest coś, a to trzeba gdzieś jechać, coś załatwić. I to tak ale leci. dajemy radę. Dajemy. Przyjdzie czas, że będziemy trochę więcej czasu poświęcali właśnie na działkę. Kochani, usiądźcie sobie teraz wygodnie w fotelu, poświęćcie nam trochę więcej czasu, zróbcie sobie kawy, może herbaty. No i cóż, zapraszamy do oglądania. Zostańcie z nami do Zapraszamy. końca. No cóż ty tam niesiesz, człowieku? Przesyłkę, kochani. Niosę lampki, w sensie nie lampki, tylko klosze do lampek. A pierwotnie to był plan, że wymienimy całe lampki. Bo No, nie był mogliśmy plan, dostać kloszy. no A właśnie. teraz klosze dostaliśmy. Och, jaka minimalna różnica, nie wiem, czy warto było. Chyba nie warte było, prawda? 24 zł kosztowała taka lampka, coś takiego. Ale wcześniej nie mogliśmy dostać tych kloszy. Taka lampka, taki klosz, chciałem powiedzieć. Prawda? Ale te w ogóle, te nowe, które kupiliśmy, one są To są teoretycznie poliwęglanowe. lepsze, prawda? One są jakościowo lepsze, lepszy plastik i przede wszystkim są gładkie. Czyli co to oznacza? Łatwo będzie je umyć, jeśli się ubrudzą. No, tak w ogóle to myślę, że nie będą się tak brudzić jak te. No bo te już się praktycznie nie nadają. Ten plastik już jest tak wyżarty. No ale teraz najważniejsze, czy pasują? Bo tydzień temu kupiliśmy i co się okazało, że nie pasował gwint w ogóle. Za duży Musieliśmy był. oddać. I teraz kupiliśmy u innego producenta i robimy próbę generalną. Uwaga, chwila prawdy. Masz fanfary przygotowane w razie czego? No, będę improwizować. No. Czekaj, chyba pasuje. Pasuje? Czekaj, bo coś krzywo wkręcam. Krzywo, czy nie pasują znowu? Pasują. Ta-da-da! Ale fajnie naśladujesz fanfary. No po prostu jestem... Nie no, cieszę się bardzo, że pasują. Czyli możemy dokupić kolejne 4. Tak. Nie no, świetnie. One są troszkę inne niż te stare, bo te stare Znaczy, końcówkę miały srebrną i one może
no, były bardziej zgrane z lampkami, bo lampki na dole tutaj nie widać przez to igliwie. Lampki na dole są srebrne. No ale trudno, no lepiej mieć z czarnym paskiem niż teraz No ja bawić myślę, że się. to nie przeszkadza, nie przejmujmy się takimi rzeczami. Czyli dokupujemy 4 i mamy komplet. Bez mamy mała lampki. nowe lampki. Jak nowe, kurczę. Mhm. Bez wymiany Nówki lampek. sztuki, nieśmigane. Mhm. Dobrze, Co teraz bardzo będziesz się chciała cieszę. pokazać? Proszę? Co będziesz chciała teraz pokazać? Bo ja mogę Ci zaproponować. Byłem teraz z tyłu domku i zauważyłem, jak pięknie zaczyna puszczać listki hortensja tapnąca. To idę, zobaczę, Tak, pokażę przy tak okazji. No to, a jeszcze po drodze pokażę ciemierniki, bo już też dają radę. Teraz zobaczymy ciemierniki, bo tu są blisko. One troszkę urosły, są troszkę wyższe i przez to też są sztywniejsze, bo tak to takie były sierotki. A teraz piękne. A siewek tutaj, tych małych, jest mnóstwo, mnóstwo. Wszędzie są siewki ciemierników. Tylko one później, no niestety, nie wszystkie przetrwają. I tak naprawdę to mało ich przetrwa. No dobrze, zobaczymy jeszcze tą hortensję. Idziemy, szybko, szybko idziemy. No pięknie, koleżanko, pięknie sobie tu radzisz. Tak, faktycznie ma fajne przyrosty. Tu jakie duże. A przywarka? Nie, przywarka jeszcze nie, ale hortensja, nie wiem, czy ona nie zagłuszy tej przywarki, bo ona się tak rozpanoszyła tutaj, że nie wiem. No dobrze, zobaczymy jak to będzie. A świetnie wygląda ta hortensja pnąca. Tu ona wygląda trochę jak czupiradło takie. Później jak ma liście i cała jest właśnie w liściach, to tak bardziej efektownie wygląda. A teraz taka śmiechota. No dobrze, jeszcze zobaczymy tylko jak jodła ta chora. Ja poobcinałam te wszystkie chore gałązki. Miejmy nadzieję, że przeżyje. Irek ją podsypał tutaj nawozem. No nic, tam jeszcze jest ten konika, świerk konika. Też ma takie brązowawe plamy. Kurczę, no. To jest tak... Wiecznie jest coś. Tu fajnie coś rośnie. Za chwilę człowiek idzie, odwraca się, patrzy w drugą stronę. Jakaś inna roślina no już prawie kapotę robi. No kurde, no. Tu się człowiek cieszy z jednego, tu mu smutno z powodu drugiej rośliny. No takie życie. Ogród podobno żyje. Część wylatuje. No zobaczymy, jak to tam będzie. I azalia też rośnie, z czego się bardzo cieszymy. No dobrze. To by było na tyle. A powiedz mi, czy pęchernicę przycinamy? Bo coś mi się wydaje, że przeoczyliśmy w tym roku. No przeoczyliśmy, bo już rośnie. Już tutaj ma pączki. Czy to już Także- za późno na przycinanie? No. Jeszcze ta nie ruszyła, to ewentualnie to moglibyśmy i ten dereń jest też jeszcze nie ruszył. No to ewentualnie to. A to niestety Może jak już... nam się uda ogarnąć liście, to jeszcze weźmiemy się za pęchernicę. Ale jest Szkoda. jeszcze jedna rzecz do przycięcia. Co? Kielichowiec. Oj no. Bo tak. tam się nie da obok Tak, domku. bo tak, zaraz nie będziemy mogli przejść. tamtędy chodzić. On i tak urośnie dosyć mocno, bo on urośnie, bo on się rozrasta bardzo. Ja go w ubiegłym roku przecież bardzo mocno obcięłam, bardzo. A on tak urósł, że już później mieliśmy problem przechodzić. Ja No, teraz tam to, obok domku z prawej strony tutaj zajmuje dużo miejsca. tak, ja żałuję, że myśmy go posadzili w tym miejscu, gdzie jest w tej chwili, no ale teraz to on już jest tak zakorzeniony tam i tak się rozrósł, Bo już że... teraz go nie przesadzimy. Nie, bo mogłoby być po nim. Jak to by Beatka mógłby zrobić co? Kapotkę. No szkoda by było, szkoda. Kochani, zobaczcie jak Beatka ogarnęła działkę. No już prawie ogarnięta. Wiosenne porządki skończone. Może już
Za tydzień nie będziemy znowu mówić o grabieniu i sprzątaniu działki. Chociaż nie wiem, jak to się skończy. Beatka jest tam za samochodem. Beatka, Słucham. wyjdź za krzaka. Chodź, chodź, chodź. Czekamy tutaj na ciebie. Mam wyjść za krzaka? Tak. Chodź, chodź, Wyłoniłam chodź. się. To jest sprawczyni tego dzieła. Nie, w ogóle nie, absolutnie nie słuchajcie go. Robiliśmy to razem. Ale w dużej mierze to jest przede wszystkim twoje dzieło. Włączyłaś po prostu trzeci bieg, funkcję premium i dałaś ognia. Już prawie zrobione. Prawie. Pomyślałem sobie, że może To prawie robi różnicę. może zakończymy dzisiejszy odcinek. Co ty o tym sądzisz? Dobrze? Tak? Tak. No dobrze, to już idę naprzeciw. Stanę naprzeciw was. Naprzeciwko. Kochani, dziękujemy. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Fajnie, że obejrzeliście do końca. No i cóż, prosimy was o komentarze, jeśli chcielibyście się odnieść do czegoś, co widzieliście właśnie w dzisiejszym odcinku. Może chcecie coś skrytykować? Bierzemy na klatę. Tak, jeśli jest to tak krytyka konstruktywna, to jak najbardziej. Piszcie śmiało. No, popełniamy błędy, na pewno dużo błędów na pewno. Bo my amatorzy, Tak, prawda? tak. Ale to każdy popełnia błędy. Jaką jeszcze mamy prośbę do naszych widzów? Mamy? Bardzo prosimy o lajki i o subskrypcję. Ci, którzy nie subskrybują oczywiście. Poprosimy. Tak. I Także- piszcie. Także kochani, widzimy się w niedzielę o godzinie 10, Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem. a gorąco wierzymy, że tak właśnie będzie. No i cóż, trzymajcie się zdrowo, dbajcie o siebie, serduszko na koniec dla was. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.